Dzień dobry moi drodzy. Radosław jest w Polsce na krótki wypad. Plus mój bratanek jest w Polsce u mojej mamy. I właśnie od tego się zaczęło. Amadeusz zawsze nam wysyła zdjęcia, co tam babcia mu dobrego serwuje, co dobrego je. No i wysłał nam zdjęcia zapiekanki ziemniaczanej. Na co Radosław? Jezuś, zapiekanka, babka ziemniaczana, nie jadłem już chyba z 20 lat. Więc Radosław dzisiaj wraca, co robi dobra żona, mimo że chora. Co robi dobra żona? Dobra żona pojechała do sklepu, kupiła wszystkie składniki, prawie wszystkie, nie wszystkie, ale prawie wszystkie składniki i zrobi, moi drodzy, właśnie tą babkę ziemniaczaną z boczkiem. Co prawda nie byłam aż w polskim sklepie, bo cały czas jestem chora i się strasznie źle czuję. Tak więc kupiłam taki plastry boczku, wiecie, to na pewno nie będzie to samo, co powinno być, jeżeli chodzi o taki boczek wędzony, ale uda się, smaczek będzie, boczek wędzony, na pewno smaczek będzie, na pewno będzie smaczne. Do tego myślałam, że sobie zrobię sos pieczarkowy, także zabieram się za gotowanie, Thermomixa odpalam, a do tego jeszcze sobie wymyśliłam, że będzie brukselka. Zupełnie taki randomowy obiad, mało tego, stęskniłam się za tym moim mężem, a on uwielbia jajka creme X. Ja tego nienawidzę, obrzydza mnie to, nie wiem czemu. Tak jak Wam mówiłam, będzie sos pieczarkowy, także kupiłam pieczarki białe. Jeśli ktoś tutaj jest ze mną dłużej już, to wie, że ja uwielbiam pieczarki w każdej postaci. Plus kupiłam pieczarki ciemne. Po prostu je wymieszam, a z tych pozostałych myślę, że ta zapiekanka na pewno też starczy na jutro, to myślę, że na wtorek zrobię jeszcze makaron jakiś z sosem pieczarkowym albo coś takiego wymyślę. Raffaello to już bardziej powiem Wam, że dla siebie na jakieś takie słodkie widzimy się. Oczywiście pietruszeczka, oczywiście maltezirse dla Radosława, kocha, także niech wie, że żona czasami też coś fajnego dla niego kupi. Kto tu do mnie idzie? Dla Ciebie nic nie kupiłam, bo Ty jesteś na diecie. Także kupiłam taki boczek. Wiem, że to nie powinienem... To jest boczek po prostu do gotowania. Taki wzięłam byle jaki. Majeranek. Pyrki. Pyry, ziemniaki. Jak się u Was mówi? Ziemniaki czy pyry? Na promce były skarpety 50% taniej, także takie ciepłe skarpety. Ja cały czas je lubię w domu, zwłaszcza to wiecie, kremuję sobie stopy albo coś w tym stylu, także fajnie założyć takie właśnie grubsze skarpety, ja przynajmniej lubię. Marchewka, tutaj mamy śmietanę gęstą, czyli tak zwany krem kwaśny, ziarna pieprzu, masełko, bo nie zdążę zrobić masła, nie zdąży mi to odtajało niestety. No i też wzięłam dla siebie biskofy, coś takiego, Cadbury jajka z kremem biskofowym. Boże, to będzie przepyszne. No i też wzięłam zwykły taki krem właśnie śmietankę do sosu pieczarkowego. Te zakupy, moi drodzy, kosztowały mnie 35 funtów 72 groszy, no ale to dlatego, że jest tutaj dużo słodkości. Te Ferrero Rocher, teraz jakieś promce chyba 6,50 czy w tym stylu, coś w tym stylu, także wzięłam, lubię coś takiego, wiecie, jak ktoś przychodzi na kawę, wiecie, ładnie wystawić takiej jakiejś salaterce, niech sobie stoi salaterce. Czy to jest dobre określenie? Update. Kochany, ja nie mam teraz czasu na update. Zrobimy później. Już Wam pokazuję, co ja będę robiła. Proszę bardzo, to będzie ta babka ziemniaczana z boczkiem. Moja mama podkreśliła, że to musi być ta z boczkiem, bo ta taka, co jest inna, nie jest taka niby dobra. Nie wiem, spróbuję, nie robiłam, także robię babkę i do tego, jak się babka będzie piekła, zrobię po prostu sosik pieczarkowy. I taki będzie obiadek. Mam nadzieję, że mąż będzie zadowolony. Dajcie znać, czy ktoś robił tą babkę. Ciekawa jestem Waszych opinii. Mój Amadeusz właśnie powiedział, że to jedno z najlepszych rzeczy, jakie jadł w ostatnim czasie. I dlatego właśnie od razu Radek podłapał, tak więc myślę, spróbujemy, zobaczymy. Dam Wam znać, czy faktycznie najlepsze. Dobra, biorę się za to gotowanie, a jeszcze w międzyczasie sobie zrobię kawkę. Teraz się staram pić mniej kawy i dzielę sobie, bo ja zawsze piję taką na maksa, największą, razy 2 i później jeszcze 2 małe, a na razie wypiłam dzisiaj 2 małe. Także ciągle sporo, ale staram się kończyć dzień na 3 filiżankach kawy. Ciekawe, jak to u Was z kawą jest, dajcie mi znać. Czy jesteście kawoszami, herbaciarzami, czy rzucacie wszystko to w cholerę. Coś mi płaska wyszła ta
babka, ale też mam dużo większy pojemnik niż powinien być, także spoko. Co tu jest? 3-4 cm. Tutaj już jest sosik przelany. Termoś mi się myje i zaraz zrobię brukselki. Wiem, że mogę na garnku, ale spoko, po co na garnku? W międzyczasie, dopóki to mi się myje, ja wymyłam tutaj pełno pietruszki, jak widać. Już mi trochę odciekła, także będę ją kroiła, oczywiście obierała złotek, kroiła do woreczka i do zamrażarki. Jak przeważnie właśnie kupuję, jeżeli nie zużyję od razu, to właśnie w ten sposób się to u mnie odbywa. Co się dzieje z moim pieskiem? Piesek czeka i się nie może doczekać na pana, tak? Nie możesz się doczekać na pana swojego? Boże, wiecie jak on pokazuje, że on tak tęskni za Radkiem? Ja jestem po prostu w szoku. W szoku jestem. Przed chwilą leżał z głową taką skuloną, wiecie, takie... No. Zaraz pan będzie. Kto do ciebie zaraz przyjedzie? Kto do ciebie przyjedzie zaraz, kochanie? No zaraz pan będzie. 3 dni to za dużo dla pieski, tak? Za dużo 3 dni dla pieski bez pana. No. Radek zaraz będzie? Będzie Radek? Nie wiesz, co pani mówi, nie? Dobra, zrobione, Radzio w domku. Idę się brać za jedzenie. Smacznego. Co się dzieje? Grat! No to jakieś śmiechy. Boże, moja oliwka spadła! Muszę jej się zrobić. To, co się w nocy działo tutaj, nie macie pojęcia. Tak strasznie wiało. Ja się bałam, że nam tutaj to wszystko zwieje. Boże, jaki duży! No, dzień dobry. Cześć, Czesiuluś. Dzień dobry, powiedz. Trochę się znowu zrobił bałagan, bo mówiłam wam, że będziemy właśnie tutaj zmieniać te plantery, to wszystko, także Radek wykupuje ziemię, żebyśmy mogli je wszystkie unieść. Damy tam płyty. Także, co zrobiliśmy? Już drugi planter, widzicie, jest wykopywany, a ja co tutaj robię? W tych planterach mieliśmy pietruszkę z zeszłego roku, zieloną, sorry, wybaczcie moich paznokcie, zieloną pietruszkę, mięta nam się przyjęła, a teraz akurat mieliśmy bazylię w kuchni, bo Radek jakiś tam obiad robił, spaghetti chyba, czy coś, także tą bazylię też wsadzę do tutaj doniczki. I niech nam się rozrasta. Ta mięta mam nadzieję, że mi się przyjmie, bo ona się tak pięknie rozrosła ze starej. Tutaj już widzicie, wszystko nowe jest takie. Nie wiem, czy mi się to przyjmie, czy nie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się przyjmie. Jak nie, to mój sposób to najzwyklejsza mięta ze sklepu, kupiona właśnie w takiej formie. Tak samo pietruszka i po prostu włożona do ziemi. Także wkładamy to taką... Bazylia ogólnie, jeżeli nie chcecie, żeby wam zdechła, no to powinno się rozdzielać. Jeżeli taką kupną bazylię porozdzielacie sobie w domu i dacie do doniczek w domu, ona wam będzie cały czas rosła. Już to kiedyś robiłam, potwierdzone to jest faktami, także rozdzielajcie, wsadzajcie i wiecie, bo ona po tygodniu mniej więcej zdycha. A jeśli tak zrobicie, a zdycha dlatego, że nie ma miejsca. Tak więc róbcie, rozdzielajcie i będziecie mieli bazylii, że ho ho. Proszę bardzo, te wszystkie dałam do jednej większej doniczki, mam nadzieję, że mi się przyjmą i zostawię je na dworze. Nie wiem, czy trochę nie za zimno, ale dzisiaj na przykład zobaczcie, przepięknie 16 stopni, no i to mięta i pietruszka cały czas na dworze stały całą zimę, także myślę, że będzie ok. Idę to podlać. Jezu, bazylia jest piękna i ten zapach bazylii uwielbiam. Ice matcha latte z syropem waniliowym. Boże, jakie cacuszko, jakie pyszne, pycha. Spróbujcie sobie. Wróciliśmy z Azji i Radziowi się zachciało nasi goreng, także robimy nasi goreng. Do pracy sobie pewnie zabierze. Dobra, zaczynamy. Czy wy wiecie, że od ostatniego filmu minęło kilka dni i dopiero wreszcie jest ładna pogoda, także ja wyruszam na kolejną warstwę szopy, malowania szopy. A Magnolia, patrzcie! Dobra, farba przygotowana, to ja was proszę o głos teraz na dole. Czy będzie lepiej, czy już nic z tego? Trochę się martwię, ale spoko. Tak jak mówię, farba jest. Bratki mi się fajnie przyjęły tutaj do tej donicy. Bierzemy się, moi drodzy, bierzemy się. Chyba jest różnica, co?
Trzecia warstwa, jeszcze tam w drzwiach będę musiała, otwierałam, ale tam w drzwiach jeszcze będę musiała. Czwarta na pewno się jeszcze przyda. W następnej pomalowałam połowę drzwi, żeby tylko farbę wykończyć. No powiem Wam, że spoko. Nawet, no zobaczymy jak to wyschnie, jak to będzie wyglądało, ale już nawet teraz jestem happy z tym. Ale powiem Wam, farba wszędzie mi prysnęła. Próbowałam ją zamknąć, przelać, zamknąć. Popryska mi na buzie, na włosy. Wszędzie, ale lepiej już, co? Teraz jeszcze jest mokra, także wiecie, to musi wyschnąć, żeby było widać lepiej efekt, ale moim zdaniem już całkiem. Co Wy na to? Tam jest ta, mówię, niebieska, troszeczkę tylko wykończyłam farbę na drzwiach. Jeszcze boki nie są pomalowane, ale powoli. Pierw muszę zrobić tutaj i dopiero później boki. Wiem, że mogłam jeszcze też boki dzisiaj, ale nie, już starczy. Co pisaliście, że pomoże czy nie pomoże? Ciekawa jestem, czy coś pisaliście, czy nic? Oj, masakra. Tak więc ja idę się przebierać. Tylko się przebiorę. Już wymyłam tutaj buzię, ale widać pełno tutaj farby chyba na włosach. Nie wiem, czy widać, czy nie widać, mniejsza z tym. Wiem, że była... Ręce już domyłam, bo robiłam oczywiście bez rękawiczek. Ja się nigdy nie nauczę. Aha, w tym roku mamy zamiar wreszcie dokończyć tutaj ten przedpokój. Chciałabym jeszcze salon, ale nie wiem, czy się uda. Ale przedpokój już naprawdę trzeba. Już po prostu trzeba. Jak mus, to mus. Ja nie wiem, czy Wy pamiętacie, że my lata temu żeśmy jego tylko właśnie wytapetowali taką tapetą, jak tutaj widzicie, że nie trzeba było plastrować, a później jak nam zrobili kuchnię, to Radek mi tłumaczył, co oni zrobili, ale oni chyba zaplastrowali kawałek drzewa, czy coś takiego. I to po prostu nam zaczęło pękać, także wiecie, chciałem to zrobić do końca, żeby tu był jakiś, chociaż przynajmniej tutaj jak się wchodzi, wszystko pokończone, a nie cały czas coś nie do końca zrobione, ale spokojnie, to jest nasz dom, tu nie ma żadnych wyścigów, tak jak Wam ostatnio powiedziałam, ja tak naprawdę wolę podróżować niż remontować, aczkolwiek nie oszukuję, że chciałabym mieć dom zrobiony na tip-top, chciałabym. To jest moje marzenie. Ja jestem taka trochę kura domowa i dom to jest moje takie ognisko i kocham swój dom i chciałabym, żeby on był po prostu przepiękny, no ale tak jak mówię, no coś za coś, powolutku do przodu. Dobra, idę się przebrać. Mam nadzieję, że jeszcze jutro przed pracą mi się uda coś, może ostatnią, czwartą warstwę pomalować, zobaczymy jak to będzie wyglądało. I tak, i zabrać się za drugą szopkę, a jeszcze Wam pokażę właśnie jak wygląda, o Jezus, zobaczcie moją kolekcję okularów. Jak wygląda, moi drodzy, tutaj właśnie ten bok, bo tu w tym roku też chciałabym zrobić metamorfozę. My tutaj mamy dużo miejsca z boku, niektórzy mają tylko i wyłącznie takie ogródki, a my mamy po prostu dużo miejsca i tam tak naprawdę jest taka graciarnia, nic tam nie ma, a chciałabym to jakoś, żeby to jakoś tak fajnie wyglądało, wiecie, chociaż tam naprawdę nie wchodzimy, no ale jakbyśmy wchodzili, żeby ładnie tam po prostu było, nawet wiecie, wchodzimy, nie wchodzimy, żeby po prostu było tam ładnie. Można tam na pewno coś zrobić, tam jest wiecznie cień, ale na 100% możemy tam zrobić, żeby było przytulnie i przyjemnie. Także to jest taki mały projekt w tym roku, ogród i właśnie ten bok ogrodu. Zobaczymy jak to będzie, może się uda. A jeśli Wy macie jakiś na przykład pomysł na nasz ogród, to też mi dajcie znać, wiecie jak on wygląda. Także piszcie, co myślicie, co powinniśmy tam fajnego zrobić, bo ja niestety nie jestem ogrodniczka, a chciałabym, żeby było przepięknie, no ale wiecie, co, że chcemy, to nie zawsze znaczy, że dostaniemy, prawda? Przedtem Wam pokazywałam, że robiłam nasi goreng, także tutaj jest nasi goreng i na jutro będzie na obiad. Radek sobie dzisiaj wziął do pracy, powiedział, że dobra, pachnie nieziemsko. Pewnie smaki nie będą takie jak w Tajlandii, ale mam nadzieję, że będą równie pyszne. Pamiętam, Radek to robił ostatnio. A ja miałam dzisiaj piec chlebek z pół porcji portugalski, ale ostatnio tak rzadko pieczymy chleb i akurat byliśmy w sklepie i stwierdziłam, że kupię chlebek taki Sainsbury. Zobaczcie, takie maleńkie kromeczki, właśnie sobie zrobiłam takie, zobaczcie, naprawdę takie maleństwa. Z wędlinką i serkiem, zaraz Wam pokażę wędlinę, jaką uwielbiam. Czasami kupuję taką wędlinę i po prostu ją uwielbiam i zaraz Wam pokażę, jaka to jest. No i ten chlebek jest na zakwasie, no wygląda przepysznie, mam nadzieję, że równie dobrze smakuje. A wędlina, o której mowa, to jest Sainsbury's Italian Prosciutto Cotto with Herbs z ziołami. Nie, to nie pleśń, moi drodzy, to są zioła. Boże, jaka to jest pyszna wędlinka. Tu są tylko 4 plasterki. One są bardzo, bardzo cienkie, ale naprawdę
na maksa dobra. Jeśli macie chęć, to sobie spróbujcie, zwłaszcza na jakąś, nie wiem, deskę z serami, z wędlinami, no po prostu rewelacja. Już chyba od 2 lat ją kupuję, także serdecznie Wam polecam, jeśli macie chęć na coś takiego, właśnie mówię, innego i pysznego. A do pitka zrobiłam sobie oczywiście wody gazowanej z cytryną. Doleję sobie, bo za dużo cytryny wycisnęłam. I herbatka. I wiecie, jaką mam herbatę? Nie wiem, czy zobaczycie. Kto pozna, co to za herbata, moi drodzy? To jest herbatka rumiankowa. Ja od lat nie piłam, bo byłam uczulona na rumianek. Okaże się, czy dalej jestem. Bo wiem, że ona też ułatwia zasypianie. Ogólnie z moim magnesem dużo lepiej śpię. Ale wiecie, słyszałam właśnie, że rumianek też dobrze jest na noc wypić. Także po latach, nie wiem ilu, 5, 10, 15, 20 bardziej, spróbuję znowu rumianek. Także taki zestaw kolacyjny. A Ty już zjadłeś. Czesiula, chodź. Chodź tutaj. Ty już zjadłeś swoją kolację. Dalej byś coś chciał, tak? Jeszcze byś coś chciał? Chodź do kuchni. Chodź, wejdź do kuchni. Chodź. Pani da maleńkiego smaczka. No chodź, pokaż wszystkim, jak Ty pięknie do kuchni wchodzisz na smaczka. Bo bez smaczka... Dobry chłopak. Spokojnie, pani znowu ręce umyje. Jaki Ty piękny i strachliwy. I strachliwy.